Przyszedł czas, by podsumować wyniki z pracy instalacji fotowoltaicznej. Instalacja pracuje od zimy ubiegłego roku, a pełne dane zbieram od marca. Zapraszam do śledzenia jej pracy na bieżąco. Transmisja live jest dostępna codziennie na tym kanale. Można również wrócić do dowolnego wybranego dnia. W tym podsumowaniu przedstawiam wykres produkcji dla każdego miesiąca, a powyżej dokładniejsze dane dla 2 wybranych z niego dni. W tabeli widać maksymalny prąd dla pierwszego i drugiego stringu, maksymalną wysokość słońca, szczytową łączną moc w instalacji oraz łączną produkcję dla wybranego dnia. Na wykresach można zobaczyć przebieg prądu obu stringów dla pierwszego i drugiego wybranego dnia. Zacznijmy od marca, w którym całkowita produkcja wyniosła 450 kWh. Dwa ciekawe dni to 1 oraz 19. Pierwszego produkcja przekroczyła 29 kWh, natomiast 19 była 3 kWh mniejsza. Szczytowa moc w oba te dni była zbliżona i przekraczała 4700 W. Przez cały marzec string o dużym skosie był bardziej efektywny, jednak 19 ta przewaga zaczęła się zmniejszać, a wynika to z faktu, że słońce w południe jest coraz wyżej. W kwietniu sumaryczna produkcja to 605 kWh. Jak widać, przewaga się zmniejsza, lecz nadal jest po stronie części instalacji o dużym nachyleniu. W maju sumaryczna produkcja to blisko 900 kWh. Zmienia się też sytuacja z efektywnością dużego skosu. O ile na początku miesiąca tylko przez część dnia jest mniej wydajny, to już pod koniec maja, właściwie przez cały dzień, duży skos działa trochę mniej efektywnie. W czerwcu słońce jest już bardzo wysoko. Odrobinę tracimy na dużym skosie, natomiast produkcja nie jest strasznie niska, bo wynosi aż 849 kWh. W lipcu sytuacja jest podobna jak w czerwcu, jednak dochodzą wysokie temperatury, które obniżają sprawność. Produkcja to trochę ponad 750 kWh. W sierpniu produkcja to 620 kWh, a na wykresach, pomimo tego, że to jeszcze lato, widzimy, że przebiegi prądów dla obu stringów są już zbliżone. Tutaj widzimy wrzesień, koniec wakacji, zwiększa się zapotrzebowanie na energię, ale też produkcja jest bardzo fajna, bo 718 kWh, już z zauważalną przewagą większego nachylenia. W październiku wynik sumarycznej produkcji nie jest może imponujący, bo jest poniżej 300 kWh, natomiast spójrzcie na maksymalny prąd ze skosu. Robi robotę. Listopad jak to listopad. Jest kilka bardzo fajnych dni, gdzie produkcja jest nawet ciekawa, jak 1 i 21, ale też wiele dni, gdzie produkcja jest bliska zera. Sumarycznie listopad to wynik 156 kWh. W grudniu jak to w grudniu. Produkcja wyglądała raczej słabiutko, ale było kilka takich dni jak 5 i 23, kiedy można było liczyć na energię z własnej produkcji. W tej chwili widzimy już odczyty z bieżącego roku, czyli z 2024. Jak widać, najgorszym miesiącem był grudzień. Styczeń już nie jest taki tragiczny. Wynik łączny to 145 kWh. Widać również, że skos ma znaczną przewagę, a to również za sprawą tego, że mniej się utrzymuje na nim śnieg. Pierwsza część lutego nie jest jakaś imponująca, ale w drugiej połowie nadrabia. Łączny wynik to 163 kWh. Warto zauważyć, że w lutym bywają takie dni, kiedy prąd, zwłaszcza na wysokim skosie,
zbliża się do 11 A. W tym momencie na ekranie widzimy podsumowanie dla poszczególnych miesięcy poprzedniego i obecnego roku. Jak widzimy, niezależnie które 12 miesięcy weźmiemy pod uwagę, produkcja jest zbliżona i przekracza 5700 kWh. Przez większość roku instalacja pracuje przyzwoicie. Słabe miesiące to właściwie tylko 4 od listopada do lutego włącznie. Przechodzimy do tematu autokonsumpcji, czyli wskaźnika, ile tej energii zużyliśmy sami, nie wysyłając do sieci publicznej. Jak widać, przez 6 miesięcy w roku wskaźnik ten przekracza 50%. Gdybyśmy pominęli dni z dużą nadwyżką od średniej miesięcznej, to wynik byłby jeszcze lepszy. Nadwyżkę tę można skonsumować, na przykład odpowiednio programując domowe pożeracze energii. Ciekawszym wskaźnikiem, z mojego punktu widzenia, jest wskaźnik pokrycia zapotrzebowania na energię właśnie z tej instalacji. Jak widzimy, aż przez 7 miesięcy w roku, począwszy od marca do września włącznie, pokrywa zapotrzebowanie w ponad 60%, a w samym maju i czerwcu jest to aż 74% zapotrzebowania. O tyle mniej potrzebuje kupić tej energii z zewnątrz. Czyli przekładając to na rachunek za energię, powinien on być niższy co najmniej o wskaźnik, który pokazuję w tej tabeli. Ważnym aspektem w rozliczaniu energii jest bilansowanie międzyfazowe i godzinowe. Na górnym wykresie widzimy energię pobraną przed bilansowaniem, natomiast na dole już po bilansowaniu. Bez mechanizmu bilansowania potrafi być znaczna różnica. Spójrzmy na przykład na marzec. Przed bilansowaniem pobrana ilość to 330 kWh. Po bilansowaniu spada do 250. Jak widzimy, różnica jest znaczna. Na przykładzie jednego wybranego dnia, w tym przypadku 9 kwietnia, możemy zobaczyć, jak istotne jest bilansowanie godzinowe. Ilość energii pobranej od godziny 7 do 18 przed bilansowaniem to ponad 8 kWh. Natomiast po bilansowaniu spada do trochę ponad pół kWh. Jest to energia pobrana od godziny 11 do 12. Pozostałe godziny się bilansują. Jeszcze krótko, jak w praktyce działa bilansowanie godzinowe. Przykładowo uruchamiamy płytę indukcyjną, na której uruchomione zostały pola o łącznej mocy 4 kW na okres 15 minut. Załóżmy, że w tym czasie fotowoltaika pracuje z mocą 1 kW, równo przez całą godzinę zegarową. Łącznie przez kwadrans urządzenie zużyłoby 1 kWh energii. W tym samym czasie produkcja z fotowoltaiki zapewniłaby pokrycie 1/4 zapotrzebowania. A więc bez bilansowania energia pobrana z sieci to byłoby 0,75 kWh. Po uwzględnieniu bilansowania ilość pobranej energii spada do zera, ponieważ w ciągu godziny wytworzyliśmy i pobraliśmy taką samą ilość energii. Na koniec filmu proszę wszystkich o subskrypcję oraz lajki. Wszelkie komentarze są oczywiście również mile widziane.